Witajcie w chińskim ekonomicznym przeglądzie z Łukaszem Kobierskim. W dzisiejszym odcinku doroczna sesja chińskiego parlamentu i chińskie cele na rok 2024. Li Hui w Europie rozmawia z krajami o wojnie na Ukrainie. Firmy amerykańskie w Chinach. Jakie odczucia i plany w krótkim terminie? Zapraszamy. Dzień dobry kochani, witamy w niedzielę o godzinie 9 rano. Z tej strony Mateusz Lech, ja już chciałem powiedzieć Mateusz Jeżowski z tego wszystkiego, oraz Łukasz Kobierski, nasz chiński korespondent, tak by można było mówić, nie wiem, współautor, a właściwie autor chińskiego ekonomicznego przeglądu. Czy dobrze wypowiedziałem tym razem nazwisko pana ministra Li Hui się teraz... Li Hui, tak, zdecydowanie. Li Hui. Bo czasem mówiłem troszeczkę inaczej. Tak, ja słyszałem różne anegdotki na ten temat, że był jakiś inny Hui w Polsce i tam niektórzy się gimnastykowali, jak to czytać, tam jakoś i jakoś tam, żeby tak nie do końca tak powiedzieć. Okej, moi drodzy, jeżeli jesteście tu po raz pierwszy na chińskim ekonomicznym przeglądzie, gdyż dużo nam przyszło ostatnio nowych osób, to ten odcinek jest w całości poświęcony chińskiej gospodarce. I Łukasz Kobierski specjalizuje się w Chinach, chińskiej gospodarce, chińskiej polityce i przygotowuję dla Was te materiały. Spotykamy się co niedzielę o godzinie 9. Jeżeli chcielibyście móc oglądać co tydzień Łukasza, to warto zasubskrybować nasz kanał, dać dzwoneczek, aby powiadomienia Wam przypominały co niedzielę rano. A teraz Łukasz, oddaję Ci głos. Pierwsza rzecz. Pytania od widzów, gdyż sobie uzbierałem, jak zwykle, pytania pod poprzednim materiałem i postanowiłem Ci je zadać na rozgrzewkę. Czy faktycznie w Chinach dotuje się branże, by były bardziej konkurencyjne? Czy to jest prawda, to o czym mówi się w Unii Europejskiej? Wiadomo, jakie to branże i ile się dotuje? Tak, no to prawda jest, są stosowane subsydia przez rząd centralny częściowo i częściowo przez prowincje. I to trochę tak wygląda, że zazwyczaj któraś osoba z góry, no w tym przypadku akurat Xi Jinping obecnie, mówi, że no słuchajcie, teraz to nie mówi wprost, ale mówi, no teraz są ważne nowe technologie. I tak wszyscy tego słuchają i mówią, aha, tak powiedział, no to robimy, tak, to działamy, czyli co nowe technologie, no to nie wiem, panele słoneczne, samochody elektryczne i tak dalej. Więc jest na to zgoda, żeby były kredyty, żeby były dodatkowe dotacje i tworzy się pewna też konkurencja między prowincjami w tym czasie, bo każda prowincja chciała być liderem tej nowej, powiedzmy, branży. I następnie w pewnym momencie jest to odcinane i samo się oczyszcza, powiedzmy, no ale oczywiście są też straty spowodowane, że tam nie wszystkie projekty się udały, ale te, które się udają, to przynoszą zyski. Jakie to kwoty, no to pewnie zależy od przypadku, to trzeba byłoby już bardziej popatrzeć case by case, moim zdaniem, no ale to są nie tysiące, nie miliony, ale miliardy, tak, juanów, które są przeznaczane na takie cele. Okej. Drugie pytanie od widzów. Czy te chińskie regiony same sobie ustalają cele, czy cele są przysyłane z centrali partii? Same sobie ustalają, z czego co wiem, bo góra oczekuje oczywiście jak najlepszych wyników na koniec roku i oczywiście tak przewidywań, tak, że bo to jest... Przewidują, że ma być 5% wzrostu PKB, region dostaje tą notatkę i później sam musi wymyśleć, co zrobić, żeby te 5% wypracować. W zasadzie to nawet prowincje wcześniej przesyłają informacje, ile oni będą... jaki będą mieli wzrost gospodarczy, a później już państwo w całości oni podają, ile oni szacują, jaki to będzie wzrost gospodarczy według nich. Więc
Oczywiście, tak, mówiłem właśnie o temacie wzrostów i tam znaczy planów wzrostu gospodarczego dla danych prowincji w poprzednim odcinku, więc zachęcam do wysłuchania, bo są różne ciekawostki z tym związane, kto chce więcej, kto mniej, jak to się zmienia. Teraz mamy tak zwane 2 sesje, więc ustalono nowy plan wzrostu gospodarczego, więc o tym też będę mówił. Ale generalnie to prowincje same ustalają, ale wiadomo jest, że żeby było na plusie i Ma czym być dobrze. lepiej, tak. A Okej. jak później to wyjdzie, to różnie to wygląda. Tak zachęcam do poprzedniego odcinka, to zobaczycie, jak się udało prowincjom zrealizować cele. Prowincjom, miastom, bo też są te miasta wydzielone, więc trzeba byłoby zagłębić podział administracyjny Chin. Tak, na naszej zakładce jest cała playlista dotycząca tylko programów Chiński Przegląd Ekonomiczny z Łukaszem Kobierskim. Jeżeli ktoś nie widział, to odsyłamy, można sobie obejrzeć wstecz 3-4 materiały, żeby być na czasie z tym, co się dzieje w Chinach. A teraz kubeczki. Kubeczki przed ostatnim pytaniem od widzów. Podaj proszę pierwszy człon hasła jakiegoś i ja później na koniec dodam drugi. Dla przypomnienia wszystkim rozdajemy w konkursie kubeczki za darmo kremlinkowe. Trzeba wysłać na maila konkurs kremlinki@gmail.com hasło dwuczłonowe i jedne poda Łukasz teraz, ja podam drugi człon na końcu odcinka. No i kto pierwszy, ten lepszy, otrzyma od nas darmowy kubeczek oraz jakąś tam niespodziankę, więc polecamy i zapraszamy. Łukaszu, słucham pierwszego członu. Co może Szanghaj? Ojej, ale to pisany w jaki sposób? Po polsku. Po polsku. Pisane po Dobra. polsku. Dobra. Specjalnie wybrałem taki sposób, żeby było inaczej. Okej. Dobra, sobie zapisałem, żeby nie zapomnieć i teraz jakiś człon logiczny muszę do tego wymyśleć. No, to dasz mi teraz pole do popisu, ale to w ramach takiego jeszcze rozprężenia przed poważnymi tematami pytanie ode mnie, gdyż znaleźliśmy taki artykuł. Słyszałem o planach chińsko-rosyjskiej zbudowania elektrowni atomowej na Księżycu do 2035 roku. Co mi możesz powiedzieć na ten temat, poza tym, że brzmi to niezwykle śmiesznie? No, tak, to są jak zawsze, jak słyszę o różnych pomysłach rosyjsko-chińskich w kosmosie, to najdziwniejsze zawsze są wypowiadane ze strony rosyjskiej, albo takie najtrudniejsze do zrealizowania, jak śledzę właśnie informacje, bo Chińczycy zawsze tak bardziej stonowany mają ton, jeśli chodzi o tą współpracę. Oczywiście mówią, że tak, że to jest potrzebne, ważne, ale nie mówią o takich jakichś wielkich projektach, a tu oczywiście Rosjanie zawsze wypalą i tutaj w tym przypadku szef rosyjskiej agencji kosmicznej Roskosmos miał właśnie zapewnić, że w latach 2033-35 jest planowana. Dosyć szybko, nie? To u nas w Polsce najprawdopodobniej na Ziemi się może nie udać, a oni w kosmosie, tak? To znaczy na Księżycu. Tak, na Księżycu. No to byłoby o tyle ciekawe, dlatego że jeszcze jest taka kwestia, że pierwszy chiński astronauta na Księżycu ma tam trafić przed 2030 rokiem. No to się będzie musiał uwijać potem. Oni będą musieli się z wszystkim uwijać. No w zasadzie nie astronauta, tylko taikonauta, bo to dla Chińczyków się mówi. Bo jest amerykański astronauta, rosyjski kosmonauta, a chiński taikonauta. Taikonauta, tak. No to świetnie, nie wiedziałem, nie miałem pojęcia, jak się nazywa chiński człowiek w kosmosie. Dobra, to myślę, uważam, że raczej to jest z kategorii rosyjskich marzeń, tak, i baśni. Tak, dokładnie. Kto oglądał wczorajszy wieczorny Jaruski, to też my pozwoliliśmy sobie satyrycznie to skomentować. No i przechodzimy do tych chyba poważniejszych tematów. Doroczna sesja chińskiego parlamentu, chińskie cele na najbliższy rok. Co się wydarzyło?
Okej, dobrze, to może dwa słowa trochę o tych dwóch sesjach tak zwanych. Mhm. To jest spotkanie parlamentarzystów i doradców politycznych, którzy się zbierają w Pekinie co roku, właśnie gdzieś w marcu, na dwóch równoległych sesjach. No i dlatego to się nazywa dwoma sesjami, po chińsku to jest Liang Hui. Mhm. I spotyka się tam blisko 3000 parlamentarzystów z całego kraju, w tym z Hongkongu. Jest też 13 delegatów wybranych przez Chiny do reprezentowania Tajwanu, co ciekawe. Mhm. I no, bo oczywiście Pekin uważa Tajwan za swoje terytorium. I obecnych jest także 2200 doradców politycznych. I to jest jedno, to jest ogólnochińskie zgromadzenie przedstawicieli ludowych, a druga to jest Chińska Ludowa Polityczna Konferencja Konsultacyjna. Także nazwy długie, dosyć trudne, ale w skrócie po prostu nazywajmy to dwoma sesjami albo spotkaniem chińskiego parlamentu generalnie. W tym roku obrady trwają między 5 a 11 marca. No, w tym czasie zwiedzania placu Tiananmen nie ma i okolic, dlatego że to jest pilnie strzeżone miejsce. Także gdyby ktoś się wybierał, to proszę patrzeć, kalendarz marzec nie jest najlepszy na wyjazdy do Pekinu. I najczęściej, albo jednym z najważniejszych wydarzeń podczas tego ogólnochińskiego kongresu ludowego jest przedstawienie przez premiera Li Qianga rocznego sprawozdania z pracy. On tam oprócz tego, że daje sprawozdanie z tego, co się udało, w zasadzie tam wszystko się udało, jak zawsze, a tak to wynika i on też podaje plany na kolejne lata. I gdyby ktoś był zainteresowany, to można znaleźć 39-stronicowy dokument na ten temat. On zawiera sporo żargonu, takich trochę wątpliwych danych ekonomicznych. Tam jest dużo pochwały dla Xi Jinpinga, że 39 stron ma dokument. Ile stron mniej więcej to będą pochwały? 10%? no myślę, że może nawet więcej. O. Ja przeglądałem ten dokument, także po prostu no sporo czytam tych dokumentów właśnie związanych z Chinami i po prostu trochę już mnie to czasami nuży, bo to mniej więcej jest to samo w pewnych momentach, nie? Ale chodzi o to, żeby wyłapać różne ciekawostki z tego i najważniejsze informacje, no to i zaraz Wam o kilku z nich powiem. W raporcie właśnie prognozuje się wzrost gospodarczy na około 5%, czyli nie podają dokładnie, że chcemy nie 5,5 czy tam 4,5, tylko 5%. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, jakie 2 tygodnie temu albo 3 tygodnie temu rozmawialiśmy o tym, że 5% to jest według Chińczyków. Natomiast według kilku międzynarodowych instytucji, które starały się to przeliczyć, to tam może być albo coś w okolicy od 0 do 1, albo nawet delikatnie na minusie. Tak, zgadza się. Ale w poprzednim odcinku jeszcze podawałem inne jeszcze dane, inne obliczenia, to były przewidywania, co władze chińskie zaproponują w tym roku i tam były przewidywania, że gdzieś 4,5%, bo to jest powiedzmy realne do wyciągnięcia tam w statystyce, a jednak zobaczymy jaki będzie następny rok, znaczy ten rok, bo w poprzednim roku tak samo zaplanowano, że to będzie około 5%, wyszli na 5,2% w ich oficjalnych danych, więc pewnie będą próbowali dojść do podobnego poziomu lub lepszego niż 5,2, żeby to nie wyglądało gorzej. Pomimo ewentualnej stagnacji i presji deflacyjnej, jaka jest w tym momencie. Też zachęcam do poprzednich odcinków, bo omawialiśmy różne problemy, przed którymi stoją Chiny i borykają się Chiny. Będziemy też to kontynuować, przypominać wraz z nowymi danymi. Mam chociażby nowe dane dotyczące konsumentów, to planuję na następny odcinek, więc zachęcam do oglądania. A wracając do dzisiejszego tematu, to co ciekawe, w
raporcie 29 razy wspomniano o słowie bezpieczeństwo. Nie? Padało to słowo 29 razy. To też jest tak, często sprawdza się w tych raportach, jakie słowo najczęściej pada, bo to pokazuje, na czym może zależeć danemu rządowi. No to tutaj padło bezpieczeństwo i to już kolejny raz, bo Xi Jinping dużo wspomina na ten temat, że potrzebne jest zapewnienie wysokiej jakości rozwoju, jak i większego bezpieczeństwa. No a jeśli chodzi o rozwój, to słowo technologia pojawiło się 26 razy. I jest to najwyższy wynik od co najmniej 2015 roku, kiedy takie słowo, tyle razy to słowo się pojawia. Rząd też ma w planach stworzenie 12 milionów nowych miejsc pracy w miastach, czyli taki sam wynik jak w poprzednim roku. To było 12 milionów. Może kopiuj w klej było, tylko po prostu. Może się nie udało w zeszłym roku i trzeba dokończyć. Troszkę tak, bo widziałem tabele, które pokazywały właśnie porównanie, jak tam raportowano tamten rok i jaki jest ten, to praktycznie jest to samo. No to słuchajcie, możecie oglądać różne kanały, ale u nas Łukasz ogląda rok do roku i porównuje raporty ze spotkań parlamentu i wyłapuje takie niuanse, więc myślę, że warto. Tak, no staram się zawsze dużo różnych niuansów tutaj przekazać, bo często są moim zdaniem pomijane, ale rozumiem, bo to trochę trzeba nad tym posiedzieć, żeby znaleźć te wszystkie informacje. Co ważna rzecz, o czym mówiliśmy o różnych problemach chińskich, no to wspomniano, że wśród wyzwań wymieniono zarządzanie długiem, tak? Ale już oficjalnie tak podano, tak, że to jest jeden z problemów, bo wyzwanie to jest problem w tej nomenklaturze takiej partyjnej, no okej. A także problemy w sektorze nieruchomości. No i Li Qiang, czyli premier, podniósł po raz kolejny formułowany wcześniej przez Xi Jinpinga zwrot, który tam mówi o mieszkaniach do mieszkania, a nie do spekulacji. Także, żeby na to uważać i żeby... Mieszkanie prawem, nie towarem, wręcz by można było powiedzieć, kontynuując tak troszeczkę bardzo za by Polską. chcieli, ale chyba jeszcze nie idzie to w tą stronę. No, jeśli chodzi o zapowiedzi tego zażegnania kryzysu na rynku nieruchomości, no, nie padło w zasadzie nic, prawie nic, bo Li wezwał tam do szybszego działania na rzecz wspierania nowego modelu rozwoju nieruchomości. No i teraz bądź mądry, o co chodzi, tak? I tyle. Nie? Także nie było jakichś takich planów, tylko chodzi o model rozwoju nieruchomości. Jakby jednym z pomysłów to jest rewitalizacja starych budynków, tak? Jakieś odnawianie, to też jest w planach. W poprzednim roku, nie chcę pomylić, ale około to było chyba 10 milionów, tak? Budynków, które tam zostały zrewitalizowane. Ale to jakby na skalę całego kraju to jest mało, także to jest jakby, jak z całego tego wystąpienia to widziałem tylko ten jeden pomysł, tak? Jakoś nie. Kolejna rzecz. Chińskie władze deklarują zwiększenie wydatków na badania naukowe i technologiczne o 10%. Do 370 miliardów juanów, czyli ponad 50 miliardów dolarów. Deficyt budżetowy jest planowany na 3% produkcji PKB i co ważne, planuje się wyemitować 1 bilion juanów, czyli tam 140 miliardów dolarów, specjalnych ultra tam, czy jakichś bardzo długoterminowych obligacji skarbowych, które mają na celu wdrożenie głównych strategii krajowych i budowanie potencjału bezpieczeństwa w kluczowych obszarach. Jeszcze raz, ile tych miliardów dolarów to będzie? Bo... Około 140 miliardów dolarów. To jest duża kwota, no. Jest też specjalna będzie emisja obligacji też dla samorządów lokalnych. Tą ustalono na 4 biliony juanów blisko, czyli ponad tam 540 miliardów dolarów. Wow. To już mamy w obligacjach, dobijamy prawie do 700 miliardów dolarów w obligacjach w tym roku.
To są Chiny, można by powiedzieć, Mhm. tak? I skala. I te obligacje celowe dla samorządów lokalnych są o 100 miliardów juanów większe niż w ubiegłym roku, czyli tam 100 miliardów juanów to będzie 140 miliardów dolarów. O, nie, przepraszam, 14 miliardów dolarów. O, gdzieś mniej więcej. Okej. Także cel inflacyjny jest wyznaczony na poziomie 3%. Tak jak mówiłem, planowane jest też utworzenie 12 milionów miejsc pracy. Stopa bezrobocia ma utrzymać się na poziomie około 5,5%. Także też cel ambitny. I myślę, że jeszcze można dodać, co Lee powiedział na końcu, że osiągnięcie celu od razu wskazał, że nie będzie łatwe, tak? I konieczne jest dodanie takiego proaktywnego nastawienia polityki fiskalnej i ostrożnej polityki pieniężnej. Więc czyli będą problemy, to będzie bardziej ambitna, tak podejrzewam, polityka fiskalna stosowana, prorozwojowa. Jak nie będzie, to będą bardziej ostrożni. Też cele uwzględniają potrzebę zwiększenia zatrudnienia i dochodów oraz zapobieganiu ryzyka i jego łagodzenia. Tak stwierdził Lee w swoim raporcie. Jeszcze chciałbym dodać, moim zdaniem, nowy termin, który się pojawia w Chinach. Chodzi o stało się to hasło dosyć popularne. Chodzi o siły wytwórcze nowej jakości. I pierwszy raz to jest nowy termin. Chińczycy bardzo lubią różne terminy i później oni je powtarzają, tak? No i trzeba później się domyślać, o co chodzi. Chodzi o roboty? Chodzi generalnie, znaczy ono zostało teraz użyte przez Xi Jinpinga i Li Qianga, ale pierwszy raz znalazłem informację, że zostało użyte przez Xi we wrześniu poprzedniego roku, gdzie on tam na jakimś był wyjeździe, ale wewnętrznym w Chinach i on użył tego terminu i chyba się spodobał, albo zaczynany jest nowy termin promowany. Generalnie chodzi o to, chodzi o taką, jak już o czym wcześniej mówiłem, taką ucieczkę do przodu, chodzi o wspieranie branż wysokotechnologicznych. I w tym Chińczycy upatrują swoją szansę na wyjście z różnych problemów. Że dobra, już kończymy z tymi nieruchomościami, tak, lanie betonu, to już na tym więcej nie dojedziemy. No tak. Inwestujemy w branżę nowych technologii, więc to jest już wcześniej było stosowane, więc bardziej to jako ugruntowanie, jakiś taki branding tych działań związanych z inwestycjami w nowe technologie. Ale mówię o tym dlatego, że to hasło będzie popularne i dosyć stało się też popularne w chińskich mediach. Ludzie zaczęli szukać tego hasła, więc... Jeszcze raz, jak ono się nazywa? Siły wytwórcze nowej jakości. Wytwórcze nowej jakości. Widzę, że od razu na bieżąco. Tak, tu będziemy Bardzo dobry uczeń. No wiesz, zapisane, zapamiętane, więc wydaje mi się, że warto ten termin sobie gdzieś zapamiętać. A powiedz mi, czy ty masz dobrą pamięć, jeżeli porównywałeś te raporty z zeszłego roku i z tego, jesteś w stanie wskazać jakieś takie znaczące różnice, co się zmieniło w stosunku do zeszłego roku w tym raporcie? Rozumiem, że te siły wytwórcze, rozumiem, że w zeszłym roku przyznawali, że mają problem z zadłużeniem, czy nie do końca? Znaczy, ten temat wraca, że w sensie nie wprost, tu bardziej był może wprost powiedziany, tylko żebyśmy starali się tworzyć gospodarkę stabilną, bezpieczną. Słowo bezpieczeństwo też często padało, technologia również, więc moim zdaniem jest to w pewnym sensie kontynuacja działań, co wskazuje na to, że nie ma pomysłu nowego rozwojowego dla Chin, w sensie wyjścia z tych problemów, przed którymi stoją. No tak, no bo to albo są pomysły i trwa powolne przestawienie, bo wiesz, przestawić tak potężną gospodarkę na jakiś nowy tor,
no to też wymaga, tak jakbyś Titanica zawracał na małym rondzie, nie? To wiesz, no to wymaga bardzo dużej ilości czasu i zaangażowania i pewnie też środków i odejście od betonu w stronę nowoczesnych technologii, mimo że w Chinach nowoczesna technologia jest bardzo rozwinięta w porównaniu na przykład do, nie wiem, Polski, no to jednak to jest coś, co wymaga sporych nakładów finansowych, stąd też właśnie takie emisje obligacji, nie? Zgadza się. To jest jakiś pomysł, no ale wiadomo, obligacja, jest spore zadłużenie, de-risking, decoupling czający się z wszystkich stron, też dane pokazują za poprzedni rok, że sporo tych państw zachodu no, zmienia swoje te łańcuchy dostaw, więc to nie jest dobry trend dla Chin. Jeszcze, Mateusz, jest w tym temacie dwie rzeczy. Pierwsza, to ustalono też wzrost wydatków obronnych w Chinach. Czytałem o tym. Wzrost ma być na poziomie 7,2% w stosunku do poprzedniego roku, czyli tak samo jak w poprzednim roku. Czyli to będzie suma, no już w dolarach powiem, to 230 około miliardów dolarów. Co nie jest tak dużą kwotą. To jest 2% PKB, 2% tak. PKB chińskiego. No okej. Natomiast jeżeli patrzeć na Rosję, co tam się dzieje, no to Rosja się zbliża bardzo powoli do tych wydatków chińskich, mimo że jej PKB jest wielokrotnie mniejsze. Nie? No a tu Chińczycy 2%, no to tak zdrowo, tak jak powinny kraje NATO przeznaczać. Tak sobie też pomyślałem o tym, że skądś się te 2% wzięło, nie? Trump by był zadowolony, tak, że spełniają wymogi, tak, tych 2% PKB. O tym kiedyś też możemy porozmawiać, bo jest dużo niejasności do tego, ile faktycznie Chiny wydają na wojsko. Niektórzy twierdzą, widziałem takie analizy, że nawet 1/3 więcej tak naprawdę, tylko te koszty są poukrywane. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś szczegółowe pytania dotyczące właśnie wydatków zbrojeniowych i tak dalej, napiszcie je w komentarzach. Może się z tego zrodzi cały odcinek, bo będą te odpowiedzi na pytania na tyle długie i ciekawe, że możemy nakręcić specjalnie odcinek tylko o tym. Tak, myślę, że to dobry pomysł. A jakby żebyśmy już właśnie nie ciągnęli tego tematu związanego z wydatkami obronnymi, to przejdę jeszcze do jednej ciekawej informacji, która pojawiła się w zasadzie na początku tych dwóch sesji, że Chiny kończą z 30-letnią tradycją tak zwanych corocznych konferencji prasowych premiera. I tych konferencji nie będzie też organizowanych przez pozostałą kadencję chińskiego parlamentu, która kończy się w 2027 roku. Zazwyczaj było tak, że po tych spotkaniach wszystkich, na końcu było spotkanie z dziennikarzami, on dostawał... Ale z wszystkimi z całego świata, czy tylko chińskimi? Nie, z całego świata. W sensie ci, którzy dostali akredytację w zasadzie, ale z całego świata. I on dostawał pytania, co prawda one tam już wcześniej były przygotowane i on mógł odpowiadać, ale było takie spotkanie z dziennikarzami zagranicznymi, co było chyba w zasadzie jedyną możliwością w roku, żeby takie spotkanie miało miejsce. Bo w ciągu roku, nie wiem, dziennikarze Reutersa nie mogą zapytać polityków o dane gospodarcze. Można pytać do rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale to raczej, bo widzę, że rzecznicy MSZ-u, bo tam jest 3 tych rzeczników, no to odpowiadają na bardzo różne pytania, nie tylko spraw zagranicznych, czasami też jakieś gospodarcze ich ktoś tam zapyta. I tam odpowiadają różnymi formułami. W zasadzie praktycznie codziennie są... że ciężko jest przejść przez rzecznika, dostać się już do takiego polityka jak właśnie... Tak, raczej ja nie widziałem takich notatek, żeby ktoś tam z Reutersa, czy z jakiejś innej Bloomberga, czy z jakiejś innej agencji pisał do premiera albo do kogoś od premiera i dostał odpowiedź, to tego nie ma. Czyli raz w roku była taka możliwość, on wychodzi i ty tam możesz spróbować uderzyć i teraz jest koniec. Boją się?
No, tak trochę wygląda, że nie mają za bardzo czym się może pochwalić, albo pytania byłyby trudne i bo jest ileś seria pytań, Mhm. my o których omawiamy. Czy bezrobocie Okej. wśród młodych, czy problem na rynku nieruchomości, No, problem z innymi zadłużenia, relacje zadłużenia. z relacji z Rosją, no jest Tak, tak, tego tego jest dużo. dużo. No Tak. i trochę byłoby dziwne też, gdyby zrobili konferencję i nie było żadnego tego pytania, tylko byłyby pytania typu, dlaczego u was jest tak dobrze, nie? Tak, Mhm. więc jest to ciekawe, że zrezygnowano z tego. Różnie bywało, bo na przykład poprzednik Li Keqiang na przykład w 2020 roku odpalił, bo powiedział, że 600 milionów Chińczyków zarabia mniej niż $140 miesięcznie. On tam powiedział 1000 juanów, nie? Ale to przeliczenie jest $140 miesięcznie, co stanowiło takie odkrycie i kontrastowało z oficjalnym stanowiskiem Chin, które tam przedstawiło, że A, wyeliminowaliśmy ubóstwo, a on wcześniej w trakcie tej konferencji powiedział, że, no, że jest taki duży problem. Tak? ale wiesz co, Rosjanie też wyeliminowali ubóstwo, zmniejszyło się, to znaczy część pojechała na front, ale też progi zostały obniżone i To w ten sposób. tak samo w Chinach, nie? Tam próg Mhm. jest po prostu niższy i takie są właśnie dane. Mhm. Generalnie też się uważa, że obecny premier jest uważany za najsłabszego premiera od dziesięcioleci, ponieważ przewodniczący Xi Jinping w pełni scentralizował swoją władzę i Zdominował go. w tym też politykę gospodarczą, Mhm. która zazwyczaj właśnie znajdowała się w rękach numeru 2 w partii, czyli premiera. I wygląda troszkę to na to, że właśnie jeden z ekspertów Że prezes partii steruje premierem, tym co on ma robić. tak. I jeden z ekspertów powiedział, że Chiny zmierzały w stronę ery otwarcia, teraz zmierzają w erę izolacji, co właśnie między innymi pokazuje ta odwołana konferencja prasowa premiera. Mhm. Także mogą być w zasadzie dwa powody. Jeden to właśnie, że te dane jednak nie są najlepsze gospodarcze, więc dobra, na razie nie rozmawiajmy o tym. A druga, że Xi Jinping jakby nie chce tworzyć jakiegoś, że numer 2 w partii będzie jakoś tam bardziej promowany, bardziej. A, tak, no właśnie też rozpoznawalność medialna, że konkurent mógłby też rosnąć na świecie, bo tak to wiesz, tak naprawdę poza Xi i tym Li Hui, tak, dobrze wymawiam? Zależy którym, bo Wang Yi, chodzi ci o ministra spraw zagranicznych, czy Ten, kogo? co jeździ teraz po Europie, do którego Teraz zaraz przejdziemy. Li No. Hui, tak? Tak, to jest, już po twarzy go rozpoznam, no i minister spraw zagranicznych, ten taki Wang Yi. siwawy taki troszeczkę, nie? No Tak. to już te trzy twarze ja kojarzę, że tak zrymuję, a no premiera, szczerze mówiąc, nie. No właśnie, a kiedyś było inaczej, bo na przykład myślę, że jakbyś zobaczył zdjęcie Li Keqianga, poprzedniego premiera, to byś go poznał. Okej. I Li Keqiang był taki, że troszkę różne rzeczy właśnie nie w smak Xi Jinpingowi mówił i A, tak trochę kawę na ławę stawiał. Może Mhm. nie jest typowo w stylu chińskim, ale to miało troszkę uszczypnąć Xi Jinpinga. To ja od razu zapytam, bo widzów będzie interesowało, co się stało z tym premierem. On teraz, znaczy on zrezygnował, w sensie już później nie przedłużono mu, w sensie już tam chyba nawet nie mógł być dłużej premierem, a generalnie z nim jest teraz tak, że on zmarł. Aha, no okej, czyli Tak, że on właśnie jakoś to było tak, że on poszedł na emeryturę i jakoś bardzo krótko był i nagle zmarł, tak w Szanghaju. nagle, a W wiekowo sensie nie był nie sądzę, że jakimś to jest jakiś tam staruszkiem. atak na niego. Mhm. Nie pamiętam, jaki był problem zdrowotny u niego, na co on zmarł, ale coś w stylu jakiejś choroby po prostu osób starszych. Tak? Ale był wiekowy, tak? Okej, dobra. Myślałem, że może w sile wieku i mu się zmarło. Nie. On urodzony w 55 roku. Także to nie był jakiś młodzieniaszek. Także, ale to nie sądzę, żeby Okej. Ale w ogóle tam była też ciekawa historia, bo przez kilka dni w ogóle jakoś tam nie mówiono o tym.
bo też jest w Chinach taka tradycja i często bywało tak, że może tradycja to za dużo powiedziane, po prostu takie precedensy, że gdy zmarła jakaś znana osoba ważna, która w zasadzie była lubiana przez społeczeństwo, no to często to kończyło się protestami, tak? Aha. Że tak na wszelki wypadek nie wiemy, czy on umarł z przyczyn naturalnych, czy po prostu mu się odeszło, bo partia tak chciała, to zaprotestujemy, tak? Tak, nie, bo tam jakieś takie wracają hasła, o których on mówił, to ludzie zaczynają się zastanawiać, co tam się dzieje i były protesty. Więc przez kilka dni w mediach chińskich, w tym czasie właśnie jak Li Keqiang, to tak było cicho o tym, żadnych kondolencji. Później właśnie puścili, że tak, że tu zmarł, że będzie pogrzeb, tam Xi Jinping też przyszedł, ukłonił się, tam rytualnie wszystko już później było okej, tak, ale tak pierwsze dni to były takie trochę dziwne, tak, co się wydarzyło. Ale to mówię, to jest po prostu ze względu na to, że bywały takie momenty, że ktoś taki znany zmarł, to tak jakoś się zaczynały jakieś problemy z protestami. No dobra, odbiegliśmy trochę, wracamy do tematu. Tak, także myślę, że jeśli chodzi o ten temat, to tyle. Było też wystąpienie Wang Yi dotyczące spraw zagranicznych, ale mamy jeszcze inne tematy. Jak będziecie chcieli, to mogę w następnym tygodniu opowiedzieć, co Wang Yi mówił o planach polityki zagranicznej Chin. Także dajcie znać. A teraz możemy przejść już do kolejnego tematu, bardziej europejskiego, który znaczy nas może z naszej perspektywy polskiej, europejskiej interesuje. Li Hui w Europie. Li Hui, czyli... To już jego jest drugi czy trzeci wypad, bo ja... Drugi. Drugi był w tamtym roku, w maju bodajże też jeździł, no, z podobnym skutkiem jak teraz, ale o tym będziemy mówić, tylko że nasza retoryka europejska jest... myślę, że dużo twardsza niż była rok temu w stosunku do Chin, ale o tym będę mówił. No, kiedy zaczął wizytę? 2 marca, czyli to było w poprzednią sobotę. Wybrał się gdzie najpierw? Do Rosji. Wybrał się do Rosji. Najbliżej ma po drodze, no to gdzie będzie? Tak, po drodze, tak. Wybrał się najpierw do Rosji, spotkał się tam z wiceministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Galuzinem. I według komunikatu rosyjskiego stwierdzono, że jakakolwiek dyskusja na temat porozumienia polityczno-dyplomatycznego jest niemożliwa bez udziału Rosji i uwzględnienie jej interesów w sferze bezpieczeństwa. Jednocześnie zwrócono uwagę, że promowana przez Kijów i Zachód żądania ultimatum wobec Rosji i związane z nimi formaty dialogu jedynie szkodzą perspektywie porozumienia i nie mogą stanowić jego podstawy. No i dalej tam było mowa, że o przyjaznej atmosferze z rozmowy. I że tą elektrownię to my zbudujemy. No dobra. I pojechał później dalej, no. Zatem pojechał spotkał się z przedstawicielami unijnymi w Brukseli, różnymi tam związanymi ze służbą spraw zagranicznych. I właśnie krążą takie plotki, dosyć ciekawe, że Li właśnie świeżo po wizycie w Moskwie powiedział swoim rozmówcom unijnym, że Rosja wygrywa wojnę z Ukrainą i sugerował, że rozsądnie byłoby, gdyby Unia przeprowadziła rozmowy z Kremlem przed ostateczną porażką Ukrainy. Znaczy nie mamy potwierdzenia w żadnej notatce, ale podobno źródła są dobre na ten temat. Też Li miał powiedzieć urzędnikom, że rosyjska gospodarka kwitnie, a Putin zajmuje wysokie pozycje w sondażach opinii publicznej. Także takie ma ciekawostki. Ja jestem ciekawy, Mateusz i jeszcze Pawła, opinii, jak ta rosyjska gospodarka kwitnie, to tam można... Tak jak chińska, tak jak chińska. W Excelse wszystko wpiszesz, wiesz, nie ma problemu. A bardzo ciekawa miała być odpowiedź jednego z członków strony europejskiej na ten temat pozycji w sondażach opinii publicznej Putina. To on miał odpowiedzieć, że no jeśli zamorduje się całą opozycję, to oczywiście, że notowania będą wysokie. No tak, i jeżeli... To oczywiście też do śmierci Nawalnego, tak ostatnio. Tak. No okej, no to odpowiedź dostał dobrą dosyć. Był w Brukseli tylko, czy jeszcze gdzieś? Tak, ja jeszcze wracając do tematu Brukseli, to ta notatka strony europejskiej
powiedzmy, to była znaczy taka wyrazista i dosyć mocna i konkretna. To znaczy kilka zdań zacytuję, bo było tam napisane, że strona europejska podkreśliła pełną odpowiedzialność Rosji za niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję, podkreślając, że poszanowanie zasad Karty Narodów Zjednoczonych oraz suwerenność i integralność terytorialna Ukrainy musi być kamieniem węgielnym. I też powiedzieli, że Rosja stanowi dla Unii egzystencjonalne zagrożenie dla bezpieczeństwa i że w związku z tym stanowisko Chin w sprawie wojny nieuchronnie wpływa na nasze stosunki dwustronne. Więc także bardzo dosadna, jasna retoryka strony unijnej. Nie spodziewałem się, myślałem, że będą bardziej okrągłe słowa. Tu nie, wszystko kawa na ławę. I jeszcze powiedzieli, że Unia nadal angażuje się w wspieranie Ukrainy wszelkimi środkami, aby zwyciężyć. Nie? Żeby zwyciężyć, jakby tam było użyte słowo prevail, ale to myślę, że kontekst taki, że przezwyciężyć tę sytuację, ten problem. I fajna rzecz. Fajnie, mocne słowa. Wcześniej nie było tak i rozmawialiśmy z Pawłem jakiś czas temu odnośnie udziału eksportu i importu chińskiego. Porównywaliśmy Rosję z Europą. No i jeżeli Chińczycy zostaną postawieni przed wyborem, na którego konia gospodarczo postawić, no to tu Europa ma znacznie więcej do powiedzenia niż Rosja i gdyby trzeba było wybrać, no to Chińczycy mają niełatwy orzech do zgryzienia, no bo jednak relacje Xi z Putinem są dosyć dobre, można powiedzieć bardzo dobre, jakieś takie osobiste. Natomiast gospodarka chińska no to jest mocno powiązana bardziej ze Stanami i z Europą niż z Rosją, nie? Zdecydowanie tak. Znaczy, tak jak mówię, trochę mnie zaskoczyła tam mocna treść notatki europejskiej, bo oni tam jeszcze też wspominali, że Unia oczekuje, że Chiny jako stały członek Rady Bezpieczeństwa odegra konstruktywną rolę i będzie dążyć do promowania Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego. Oni też uderzyli w taki ton, który Chińczycy w swoich różnych wypowiedziach mówią, że oni są właśnie w Radzie Bezpieczeństwa, że najważniejsza jest Karta Narodów Zjednoczonych, ONZ i tak dalej. Tak, no to teraz Unia im powiedziała, okej, no to ja sprawdzam, tak? To jak taki jesteście, no to i wy tak mówicie, no to wam przypominamy, że jesteście w tych organizacjach. Jeszcze wyrażono poważne obawy dotyczące wyrażonych podczas szczytu Unia-Chiny w grudniu poprzedniego roku ilości produktów podwójnego zastosowania i produktów zaawansowanych technologii wywożonych z Chin do rosyjskiego kompleksu wojskowego, przemysłowego. Też wprost powiedziano. Także ja jeszcze bardzo są też ciekawe te notatki strony chińskiej, jak oni przedstawiają te spotkania. One są bardzo krótkie, po prostu kilkuzdaniowe. Czasami są takie notatki, gdzie więcej jest informacji, z kim się spotkali, niż o czym rozmawiali. Okej. Także tutaj oni napisali w kontekście unijnym, że ona tam akcentuje głównie rozmowę o sytuacji kryzysowej na Ukrainie i negocjacjach pokojowych i jednocześnie podkreślenie sprzeciwu wobec włączenia chińskich firm handlujących z Rosją na unijną listę sankcyjną. I że bez usunięcia tych firm z listy nie może być powrotu do dialogu z HRR. Także każdy powiedział, czyli Chińczycy też jak mało koncyliacyjne podejście, można powiedzieć, tylko no a wy nas tu wpisaliście na listę, tak? No, macie nas tu wypisać, bo nie będzie rozmów. Okej, no zobaczymy, natomiast widać, że się to rzeczywiście zaostrza. Jeszcze dwa były spotkania. W Polsce był Li Hui, spotkał się z wiceministrem Władysławem Bartoszewskim i my też tutaj powiedzmy powiedzieliśmy jasno, co sądzimy o wojnie na Ukrainie, że pozostaje ona kluczowym wyzwaniem dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego.
W ogóle była tam jedna część podkreślona, zaraz przytoczę ją, która nie była podkreślona, tylko pogrubiona w notatce strony chińskiej i treść była taka. Wskazano również, że wsparcie dla ofiary napaści jest nie tylko prawem, ale obowiązkiem wszystkich członków społeczności międzynarodowej, zwłaszcza stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. I to Polacy powiedzieli Chińczykom? Tak. No to tak, no to ciekawe, My fajnie. też się pokazaliśmy. Ale to pokazuje, wiesz co, on wróci do Chin i będzie już mówił, no słuchaj, tam w Europie na twardo jadą, nie ustępują. Znaczy wydaje mi się, że widzą to przez różne działania w tym pierwszym, czy już w pierwszym 3 miesiącach tego roku, co Tak. Unia robi przed wyborami. Wydawałoby się, że przed wyborami będzie względny spokój, a tu jest próba dokończenia różnych tematów, które są niesmak Chinom, właśnie związany z subsydiami, też o których mówiliśmy, innymi tematami właśnie z elektromobilnością też. To też myślę, że w kolejnych odcinkach będziemy to... Tu też bardzo Amerykanie dociskają chińskie banki odnośnie sankcji wtórnych. Chińskie banki, przynajmniej część, przestała obsługiwać finansowo Rosję. Więc tu też pewnie rząd chciałby, żeby to szło, natomiast banki się boją, jako wiesz, no jak stracą możliwość obsługi USA czy Unii, no to dla nich to jest potężny strzał w stopę, nie? Więc no, działania są bardzo ostre i bardzo w tym momencie, nawet w Europie się nam rozkręcił, nie wiem, chociażby Macron, włączył mu się tryb Napoleona w tym momencie i grozi tą szabelką Putinowi bardzo ostro, wysyła do Mołdawii jakieś oddziały, które będą szkoliły wojska Mołdawii, gdzie Naddniestrze jest praktycznie z rosyjskimi siłami tuż obok. No to jest bardzo duży pstryczek w nos Putinowi. Zgadza się. No i mnóstwo innych wypowiedzi, które się teraz gdzieś w Europie pojawiają. Jeśli chodzi o Francję, to Xi Jinping ma przyjechać w tym pierwszym półroczu, już nie pamiętam, czy to będzie kwiecień, czy czerwiec, bo Scholz też ma być, Scholz ma z kolei jechać do Pekinu i nie pamiętam, któryś albo kwiecień, albo czerwiec będą, więc no, jestem ciekawy też, jak będą wyglądały te rozmowy. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o temat Li Hueya, on też się spotkał z przedstawicielami Ukrainy. On jeszcze się spotka z przedstawicielami Niemiec i Francji, ale to może dokończę w następnym tygodniu ten temat, bo jeszcze nie mam informacji, o czym tam rozmawiali, ale z Ukrainy najnowsze wieści mam. No i Ukraińcy, ta wizyta była 7 marca, stwierdzili, że oni napisali, że cenią partnerstwo z Chinami i mają nadzieję, że rozmowy pójdą w kierunku pogłębienia i wzmocnienia relacji. Została też delegacja chińska przez Ukraińców poinformowana o sytuacji na polu bitwy, funkcjonowania korytarza zbożowego, powrocie jeńców wojennych i ochronie też praw zakładników i powrocie ukraińskich dzieci deportowanych przez Rosję. I jeszcze, co ciekawe, delegacji chińskiej pokazano próbki wraku zestrzelonej północno-koreańskiej rakiety oraz inne elementy broni, które zostały przekazane Rosji i użyte przez nią do ataku na Ukrainę. Że takie, a tu jest wasz procesor. Myślisz, że to takie coś było? Właśnie oni nie napisali w tej notatce, że pokazali, że północno-koreańskie, ale nie napisali, że chińskie, tylko pokazali inne. Ja podejrzewam, że mogli coś chińskiego pokazać. Ale że zobaczcie, a tutaj, kojarzycie tą firmę? tak, ta z Szanghaju, nie? Na przykład, tak? Albo skądś tam. Więc ciekawa była ta notatka, a strona... Ale mimo wszystko tak łagodnie Ukraińcy. Tak, dosyć łagodnie. Przedstawienie sytuacji. Czy my jesteśmy chyba wygląda na to, że Unia Europejska, żeby już nie na łagodnie, bo już widzimy, jak wygląda sytuacja i wyglądają relacje chińsko-rosyjskie, a Ukraińcy, że są w tym sporze, w tym konflikcie, w tej wojnie, to starają się w podejście być bardziej takie, czy neutralne nie można powiedzieć, tylko żeby łagodniejsze, tak? Wiesz co, ja teraz się tak troszeczkę geopolo może popłynę. Natomiast w sytuacji, gdyby Stany Zjednoczone prowadziły wojnę z Chinami w jakimś nieokreślonym bliżej czasie, no to
jeżeli Chińczycy by próbowali teraz na ostro grać przeciwko Unii, no to wtedy Unia będzie na pewno nie neutralna w stosunku do Chin. Natomiast gdyby, bo tu teraz mamy interes europejski, wojna na Ukrainie. Natomiast gdyby jakoś Chińczycy pomogli zażegnać ten kryzys, to w sytuacji może walk USA, Chiny, może Europa by pozostała neutralna wtedy. To zależy, jaka byłaby to wojna. Czy to byłaby bezpośrednia wojna amerykańsko-chińska jakoś, bo tam zestrzelił Tak. czy tam jakieś zderzenie doszło, czy to byłaby wojna o Tajwan, bo jeśli byłaby o Tajwan, to już by chyba Chińczykom nic nie pomogło. Moim zdaniem nawet jakby teraz zażegnali jakimś cudem wojnę na Ukrainie, chociaż wszystko wskazuje na to, że oni nie chcą tego, w sensie trochę by chcieli, ale z drugiej strony wiedzą, że no jest ta relacja Putin-Xi, więc tu też jest może pewien że hamulec. Rosjanie i tak mają swoją taktykę i wygląda na to, i Chińczycy też to widzą, że taktyka przynosi pewne skutki, przynajmniej na froncie, tak, że ci Rosjanie przesuwają front jakby bardziej na swoją korzyść, więc Chińczycy też grają na czas, okej, dobra, poprawiło się, i myślę, że to w przypadku wojny amerykańsko-chińskiej to by raczej nie zmieniło, gdyby Chińczycy tutaj pomogli w kwestii Ukrainy. No ale to też ja nie widzę szans, żeby oni chcieli pomagać. Nie? Więc to jest takie gdybanie sobie gdyby, ale raczej tego nie będzie. Ostatnia rzecz w ramach tej wizyty Li Hueya to była notatka też strony chińskiej z tej wizyty na Ukrainie. Zastanawiam się, czy ona jeszcze nie będzie poprawiona i nie będzie coś dodane, ale zazwyczaj nie jest dodawane już jak wrzucili, tak to tak jest. I było tam tak, że oprócz tej listy ukraińskich rozmówców, to stwierdzono, że tego samego dnia Li Huey zakończył wizytę i odjechał pociągiem z Kijowa. I w zasadzie tam nic nie było w tej notatce, o czym rozmawiamy. Aha, że był i potem wyjechał. Że z kim się spotkał? Spotkał się z tym, tam z panią jakąś minister gospodarki, z szefem kancelarii prezydenta, z Kulebą z MSZ-u, a potem był taki akapit, a wieczorem tam wyjechał, odjechał pociągiem z Kijowa. Także może rozmowy nie były konstruktywne, może też tam pojechał bardziej tylko, żeby pokazać, że był, a nie było jakichś konkretów, wiesz. No tak, no zresztą jak Ukraińcy sami wiedzą najlepiej, jak wygląda sytuacja na froncie. Powiedzieli, jaka jest sytuacja. No, trudno z różnymi faktami też dyskutować, tak, ze sprzętem podwójnego zastosowania też, który ze strony chińskiej jest dostarczany do Rosji. No i tak o czym tu rozmawiać? Trzeba jechać dalej, tak? No, trzeba było przyjechać, pokazać, że my rozmawiamy, bo my to wiemy, tak? My tutaj to mówiliśmy i widzimy po notatce, po tym, a w świat pójdzie co, że no był na rozmowach w Ukrainie, tak? Tak nikt nie będzie drążył tematu. No były, no pewnie rozmawiali oni i dalej podbują to przekazem, że my jesteśmy pokojowo nastawieni, dążymy do dialogu i tak dalej. No, tego dialogu raczej nie widzę. A powiedz mi, bo tak w sumie przeszliśmy dalej, a nie dopytałem, czy że u nas spotkanie jest z wiceministrem, a nie na przykład ministrem, czy to jest jakiś rodzaj potwarzy, czy coś na tym poziomie? Nie, bo to chodzi o rangę dyplomatyczną, bo to też nie jest minister, bo to spotyka się rangą. Jakby był minister spraw zagranicznych, to by się spotkał z ministrem. A że Li Huey jest w randze ministra, tak, ale tam nie głównego, tylko znaczy też nie wice, ale po prostu takiego drugiego w szeregu? No, tak. To wtedy spotyka się on z wiceministrami. Tak samo on się nie spotyka w innych krajach. Tu akurat w Ukrainie się z Kulebą. Tak. No właśnie, dlatego tak chciałem dopytać. Ale w innych miejscach nie. Także i w tamtym roku, jak był w Polsce, też się spotkał z wiceministrem. Także to jest standard, jest wszystko okej, nie ma. Nie, dobra, bo właśnie powiedziałeś i miałem zapytać od razu, ale potem gdzieś mi uleciało. No to okej, no to mamy te wszystkie wizyty. W przyszłym tygodniu uzupełnimy jeszcze o Niemcy i Francję. A teraz może trochę Ameryki wrzucimy do tych Chin, a właściwie amerykańskie firmy w Chinach.
bo tu iskry aż lecą, no ale przecież bardzo dużo amerykańskich firm jest w Chinach i znalazłeś dla nas informacje co do wniosków, co do oceny sytuacji amerykańskich firm w Chinach w okresie krótkoterminowym, tak? Tak, bo mamy wyniki raportu Amerykańskiej Izby Handlowej w Chinach. Tam odpowiedzi w ankiecie udzieliło 343 członków Izby i te odpowiedzi zostały zebrane w październiku poprzedniego roku, więc jest takie opóźnienie trochę, no ale myślę, że dużo się nie zmieniło i by się nie zmieniło w tej ankiecie teraz. I z tego badania wynika, że jest większy optymizm co do krótkoterminowego otoczenia biznesowego w Chinach. I na co wskazuje na to, jakie dane? No, ponad 40% respondentów stwierdziło, że nie planuje zwiększenia inwestycji w Chinach, no a 37% przewiduje niewielki wzrost. No, nie zamierzają więcej, to nie znaczy, że też mniej, tak? To nie jest zła wiadomość dla Chińczyków. Oczywiście relacje amerykańsko-chińskie w dalszym ciągu stanowią główne zmartwienie, po czym mówi się też o niespójnych regulacjach, rosnących kosztach pracy i obawach dotyczących bezpieczeństwa danych. To też wskazywały firmy amerykańskie na te problemy. Inne informacje. Około połowa ankietowanych uważa, że obecnie Chiny za jeden z 3 światowych priorytetów dla nich. I jest to niewielki wzrost w porównaniu z zeszłorocznym rekordem, bo to czy w tamtym rekordzie niskiego poziomu, bo w tamtym roku według danych to było pierwszy raz w 25-letniej historii tych badań. Większość ankietowanych firm stwierdziła, że Chiny nie są już postrzegane jako 3 najważniejsze priorytety inwestycyjne. Teraz to wróciło. Okay. Także to też jest pozytywna informacja dla Chin. I 49 członków stwierdziło, że marże z zysków w Chinach w zeszłym roku były porównywalne z marżami na całym świecie i to był 1 punkt procentowy więcej w porównaniu z poprzedniego roku i 1/3 respondentów stwierdziła, że marże są niższe niż na całym świecie. To spadek tam z 40%. 39% członków spodziewa się wzrostu przychodów w Chinach w porównaniu z roku poprzednim. To też jest wzrost 32% z poprzedniego roku i w szczególności prawie połowa przedsiębiorstw z sektora konsumenckiego stwierdziła, że spodziewa się wzrostu przychodów w porównaniu z rokiem poprzednim. Czyli spodziewają się, że się troszeczkę gospodarka chińska ruszy, konsumpcja wzrośnie, bo to... Takie mają przewidywania, nadzieje. 1/3 firm różnych problemów, jeśli chodzi, to stwierdziła, że została potraktowana niesprawiedliwie w porównaniu z chińskimi odpowiednikami. 1/3? Tak, 1/3. Największy spadek kapitału odnotowali przedstawiciele sektora technologicznego. No, to też... Czyli tu mamy odejście, bo mamy tą wojnę technologiczną, więc trzeba gdzieś się przenosić. Tak, że widać, że sektor amerykańskiej technologii będzie raczej uciekał, a ten konsumencki tam liczy dalej na 1 billion customer, jak to się mówi, czyli miliard konsumentów, że to oni będą dalej. To rozumiem na przykład, nie wiem, firma, która produkuje buty albo, nie wiem, iPhony, Tesla. Chodzi o firmy takie, które, chociaż Tesla technologicznie, no, ale ona tam chyba zostaje, nie? Z tego, tak, zostaje. No tam Musk akurat ma dobre relacje z Chińczykami i dba o to. Jak się z Xi Jinpingiem spotyka, to znaczy, że nie jest byle kim i że te relacje ma też dobre. Jeszcze ostatnia dana to 39% ankietowanych twierdzi, że Chiny są mniej przyjazne dla amerykańskich przedsiębiorstw, a 31% twierdzi, że są bardziej przyjazne w porównaniu z rokiem poprzednim. Także są te zdania podzielone, można powiedzieć. Jeśli chodzi o środowisko, to pewnie zależy od firm, bo myślę właśnie, że na jakiego urzędnika trafiłeś pewnie gdzieś tam w urzędzie, coś tam, wiesz. Amerykanie mają takie, wiesz, bardzo wysokie wymagania, jeżeli chodzi o customer service, wiesz, i może po prostu gdzieś trafili i to od razu
psuje ten. Zgadzam się, mieszkałem trochę w Stanach Zjednoczonych, to Więc troszkę tam poznaję. Amerykanie jak przyjeżdżają do Polski, to mówią, wiesz, w sklepach się nie uśmiechają, nie pomagają ci i ty nie zawsze masz rację, no jak to jest, nie? No tak, jest troszeczkę inna tam kultura, więc podejrzewam, że w Chinach to też może być takie właśnie tematy kulturowe bardziej, że coś nie udało się załatwić na uśmiech i śnieżno-białe zęby, nie? Znaczy, jeśli chodzi tak, no Chińczycy, jeśli chodzi tam o te takie kwestie, powiedzmy, że są uśmiechnięci i są bardzo pomocni, to muszę przyznać, ale mają czasami mają taką sytuację, że nie mogą czegoś zrobić, no i bardzo by chcieli, widać, że by chcieli, ale nie mogą, nie? Że po prostu jakby mają blokadę, że to wszystko, ale jest jakaś procedura i trzeba zrobić wszystko zgodnie z tą procedurą. To nawet jak wniosek wizowy uzupełniałem i tam miałem jeden jakiś błąd, to ona już wie, że to jest po prostu bez sensu, w sensie mogłaby to, nie wiem, przekreślić czy coś, ale ona nie może, bo to musi być w systemie i coś tam, nie? I bardzo by chciała pomóc i po prostu już widać po twarzy, że jest Takie, że z jednej strony i chcę, ale nie mogę. Ale nie no. mogę, tak. Także Chińczycy są pomocni, ale są też bardzo proceduralni, nie? A to właśnie może być odbierane przez Amerykanów niekoniecznie, wiesz, bo to No to przy jest drobnych rzeczach może być upierdliwe po prostu. No tak, to może być jedna rzecz, ale druga też te relacje amerykańsko-chińskie się pogarszają i są obawy, że będą jakieś kontrole. Z kontrolami jest tak, że no jak chcesz, to coś tam zawsze znajdziesz, tak w zasadzie. Tak. To tak wygląda. Paragraf się zawsze znajdzie. Tak, paragraf się znajdzie i taka jest obawa, tak, że jeśli się jeszcze bardziej pogorszą te relacje, no to zaraz będziemy mieli tutaj sztab kontrolerów, tak, i nie będziemy się zajmować biznesem, tylko będziemy się zajmować audytem teraz, bo będą pisać do nas, no, kto tam w różnych firmach większych prowadzi, to wie, jak tam prowadzi albo pracował, to wie, jak te audyty wyglądają, że pytania są bardzo różne i możesz tam proszę za tydzień przygotować jakieś zestawienie sprzed iluś tam lat, którego oczywiście nigdzie nie ma, albo jest jakieś cząstkowe i trzeba sklejać. Ale to podsumowując, amerykańskie firmy poza sektorem technologicznym mają się w Chinach w miarę okej. Tak. Ciekawe właśnie, że poprawiło się te przewidywania ich, predykcje z poprzednim rokiem. To jest, myślę, że interesująca informacja. Tak. I myślę, że tą interesującą informacją będziemy mogli kończyć, chyba że masz jeszcze coś do powiedzenia. Jeżeli nie, to ja będę musiał podać drugą część hasła. Ja wiesz co, chciałem podać po prostu do twojego członu, tylko nie wiem, czy dobrze wymówię, to tu mnie popraw. Shenhua jest taki klub, dobrze wymówiłem? Musiałbym zobaczyć, jak to się pisze, ale bo Shenhua to może wszystko znaczyć, tak? W sensie zależy, ale to może powiedz, że chodzi o klub, a z którego, skąd? Z tego miasta, które wymieniłeś, klub piłkarski, niebieskie logo. Niebieskie logo, to spróbuj mi wymienić, żeby Powiem tak. To będzie niezwykle trudna zagadka dzisiaj. No można Shenhua, tak, można. Okay. Także jeśli chodzi o kluby myślę, że dzisiaj może być problem, żeby poszedł. Tak, ale jeśli chodzi o kluby piłkarskie, to już jak wspomniałeś, to mają też duże problemy, bo przez pewien czas były mocno dotowane przez prowincję, a przez Evergrande. Też Evergrande miało swój klub piłkarski i to było związane z tym, że Xi Jinping miał sobie taki cel, żeby reprezentacja chińska w piłkę nożną to się dostała na mistrzostwa, no to wiadomo, najlepiej jakby wygrali, ale najpierw był cel taki, żeby się dostała na mistrzostwa świata w piłkę. Na razie im to nie wychodzi, bardzo słabo grają, a Xi Jinping podobno lubi grać w piłkę. Także nie wygląda. Nie wygląda, ale lubi. Tak. Okay. Ale już zarzucił ten temat, widziałem ostatnio, bo w tamtym roku rozmawiał z którymś z przedstawicieli Azji Południowo-Wschodniej, no i mówił, że tam nie idzie nam tam właśnie w tą piłkę czy coś, także... Ja tu wrzucam na tło, może coś podpowie, wiesz, jeżeli będziecie widzieli podobne logo,
to To jest chodzi o to. właśnie ten klub. Tak, Więc i jeśli chodzi o piłkę jeszcze, to zarzucono ten temat. Już wiele klubów ma problemy finansowe, tam jest zadłużonych, już nie ma takiej mody po prostu na ładowanie tam pieniędzy w kluby piłkarskie. Oczywiście to wiązało się później, tam wyszło, że było wiele przekrętów z tych związanych, także w ramach kampanii antykorupcyjnej. jeżeli macie pytania o kluby piłkarskie, bo widzę, Łukasz tu podchwycił bakcyla, jeżeli chcecie kącik chiński sportowy, to też możemy zrobić. Czemu nie? O Mam dwóch ekonomii. bardzo dobrych ekspertów od spraw sportowych, także możemy kiedyś zaprosić i oni też się znają na tematach chińskiej piłki, także możemy kiedyś też pogadać. No to patrzcie, dajcie znać, jeżeli tylko chcecie, nie ma problemu, ja mogę porozmawiać o chińskiej piłce. A w tym momencie, Łukasz, serdecznie Ci dziękuję widzom, którzy obejrzeli do końca. Powodzenia w poszukiwaniu nazwy tego klubu. Dzisiaj jest wyjątkowo trudno, ale to tym razem nie będzie się liczył taki refleks, tylko jeszcze możliwości i umiejętności sprawdzenia. Ja się już żegnam, trzymajcie się, cześć. Tak, dzięki serdeczne i zachęcam oczywiście do komentowania, zadawania pytań, oglądania poprzednich odcinków, bo część może odpowiedzi na pytania, które macie, to już była w poprzednich odcinkach, to sobie... Szeroko omówiona, dokładnie. Tak, zerknijcie sobie i co do następnego tygodnia w takim razie. Cześć. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie do końca. To dzięki Wam ten kanał ma szansę się rozwijać tak jak dotychczas. Pamiętajcie, lajki, subskrypcje, komentarze pomagają nam rosnąć. Jeszcze raz dzięki.